Znajduje się w miejscowości o nazwie Prejmer w odległości 15 km od Braszowa. W tej miejscowości możemy zobaczyć kościół fortyfikowany. Tereny te były narażone na najazdy czy to Imperium Otomańskiego, czy to Tatarów. Dlatego często kościoły budowano ufortyfikowane. Budowę tego kościoła zaczął zakon Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli krzyżacy. Byli oni tu sprowadzeni w roku 1211 przez króla węgierskiego Andrzeja II. Następnie po 7 latach zostali oni wygonieni z tego terenu, ponieważ Andrzej II zorientował się, że mają ambicje zbudować państwo na tych terenach. Dlatego ich wygnał, a z kolei zaprosił ich Konrad II. Konrad II Mazowiecki, czyli polski książę, w roku 1226. Po opuszczeniu tych terenów przez Krzyżaków budowę tego kościoła kontynuowali cystersi, a następnie Niemcy saksońscy. Kościół ten wygląda mniej więcej w ten sposób, iż na środku znajduje się świątynia, z kolei naokoło znajdują się mury miejskie, gdzie od wewnętrznej strony zbudowano różnego rodzaju pomieszczenia. W sumie jest ich 270 i na wypadek ataku z zewnątrz ludność, która mieszkała poza murami miejskimi, po prostu schroniła się w tych budynkach. W ogóle jest ich aż 270. Tutaj w ogóle za mną widać 270 różnych pomieszczeń dla mieszkańców spoza murów miejskich. Co to różnie, a także te pomieszczenia służyły jako magazyny, nie tylko tereny mieszkalne. W ogóle ten obiekt był oblegany aż 50 razy, przy czym tylko raz został zdobyty przez Gabriela Batorego. Gabriel Batory był księciem siedmiogrodzkim. Z kolei dziadek Gabriela był bratem Stefana Batorego, polskiego króla.
Jednym z ciekawych elementów związanych z tym budynkiem fortyfikacyjnym były organy śmierci. Był to rodzaj broni, skąd można było wystrzelić skumulowany ładunek, przy czym można było go to powtarzać, także miało dosyć dużą siłę rażącą. Jestem właśnie w tunelu znajdującym się po zewnętrznej stronie murów. Jak widać, są tutaj otwory na różnego rodzaju broń.